Niedawno w filmie o rozwoju przestrzenne Krościc było o tym, jak się nasza wieś rozrastała. Domów musiało przybywać, bo i ludzi przybywało. Mniej więcej do roku 1830 liczba mieszkańców rosła pomału. Potem statystyki wykazują gwałtowny przyrost liczby osób zamieszkałych w Krościcach. Czemu tak było? Do pewnego momentu widzimy, że niebieska charakterystyka liczby urodzeń idzie w miarę równomiernie z czerwoną charakterystyką zgonów niemowląt do pierwszego roku życia. Co za tym idzie, liczba dzieci, które przeżyły pierwsze 12 miesięcy, tutaj jako zielono linia, też się nie zmienią. Po roku 1825 narodzin zaczynał przybywać, ale nie rośnie liczba zgonów noworodków i niemowląt do pierwszego roku życia. A co za tym idzie, przybywał mocno dzieci, które przeżyły te pierwsze choroby dziecięce. Jakiś wpływ na taki rozwój miało też uświadamianie znaczenia higieny osobistej i jej wpływu na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Jakby się tak te statystyki dokładnie obejrzeć, to widzimy, że liczba w dostatku żyjących gburów i zagrodników, którzy też na bieda nie narzekali, rosła pomału albo wcale. Za to eksplodowała liczba biedniej żyjących chałupników. Dla komorników i rzemieślników nie mamy z tego okresu danych, ale z pewnością ich liczba nie rosła pomalej niż liczba chałupników. Gbury z reguły przekazywały swoje całe gospodarstwo jednemu z dzieci, a reszta próbowali je dobrze łożynić, albo chodzino je zapewnić własny dom i kawałek ogrodka. Za to liczni potomkowie coraz liczniejszych chałupników masowo zasilali szeregi biedoty, czyli komorników, parobków albo dziewków służących, które tak jak parobki mieszkały u bogatych gmurów w gospodarczych pomieszczeniach gdzieś ze zadku. Im kto ma nie posiadał, tym lekcej mu było podjąć decyzja, że było stawić rodzinną wieś w poszukiwaniu lepszego życia. Z dostępnych dokumentów wiemy, że ponad 90% wszystkich emigrantów z Krościc, Siołkowic czy Popilowa należało do najbiedniejszych warstw społecznych. Pod koniec pierwszej połowy XIX wieku do naszych wiosek zaczynały docierać informacje o upadłych folwarkach na terenie Kongresówki, czyli Królestwa Polskiego, które było całkowicie uzależnione od Cesarstwa Rosyjskiego. Jeden z takich upadłych folwarków był też w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, w gminie Biała, poranoście kilometrów na północ od Częstochowy, czyli za granicą pruską. Na ty rozparcelowany folwarku około 1845 roku osiedliło się jakieś 300 osób z Krościc, Siołkowic i poura innych okolicznych wiosek. Wśród tych około 300 emigrantów był też były krościcki kowal Sebastian Gbur, który w międzyczasie przeprowadził się już do Siołkowic. Łoty było w historii krościckiej kuźni. Oczywiście Sebastian sam nie emigrował, no pojechał z kobietą i z majsymi dziećmi, które jeszcze mieszkały u niego w domu. Byli to Kasper, Melchior, Baltazar, Maria, Anna i Michał. Do Królestwa Polskiego z Sebastiany wyemigrował też jego syn Johann z kobietą i 5 dzieci, który od roku 1837 był krościckie kowole. Pojechała też najstarsza córka Sebastiana do kupy z chłopy Krzysztofem Mądrzykę i 3 dzieci. Ponadto do krościckich emigrantów do Kongresówki należeli Simon Grzonka, Jakub Kokot, Simon Kołodziej, Martin Kupilas, Michał Kupilas, Michał Kwosek, Karl Otto i Johann Stampka. Wszyscy z rodzinoma. Do kupy jakieś 60 mieszkańców Krościc. Osadzili się oni we wspomnianej Kuźnicy Kiętrzyńskiej, ale też i w Czarnym Lesie, Kamyku i w Woli Hankowskiej. Jakoś chyba tereny na północ od Częstochowy okazały się nie być krainą miody i mleky płynącą, bo za pora lód pierwsi zaczęli wracać na stare śmieci. Wrócił Sebastian Gbur, wrócili jego synowie Michał, Baltazar i Kasper. Niektórzy jednak ostali. Ostała córka Sebastiana Anna, którą wydała się na obczyźnie za Bonaventura Polouka. Ostał też były krościcki kowal Johann Gbur, który po 15 latach przeniósł się do Cekarzewa w gminie Mykanów. Jego potomki do dzisiaj mieszkają w Mykanowie, Częstochowie i pobliskich Kochanowicach czy Konopiskach. Nazwiska wymienionych tutaj krościckich emigrantów warto zapamiętać, bo niedługo zaś się pojawią, jakby gadać o krościckiej emigracji do Brazylii. Chcesz obejrzeć inne filmy o Krościcach? Włącz YouTube. Napis w wyszukiwarce
Chruścice w 5 minut. Kliknij na logo tego kanału i oglądaj filmy, które chcesz, albo całe playlisty. Nie chcesz przegapić żadnego nowego filmu? Subskrybuj kanał Chruścice w 5 minut. A jak chcesz być powiadomiony o nowych filmach, kliknij na wszystko i jak ino się pojawi nowy film, bez złoty poinformowany. Możesz też kliknąć teraz tutaj na ta piątka.